Przechodzimy do następnego kopnięcia. Tutaj poziom trudności troszeczkę się zwiększy. Po pierwsze będzie to kopnięcie poziom wyższe. Nie trzeba być to jakoś specjalnie rozciągniętym, ale jednak po kilkunastu czy po kilkudziesięciu takich kopnięciach w walce mięśnie reagują tak, że coraz ciężej podnosić tą nogę wyżej. Ale co najważniejsze, poziom trudności się wzrasta, dlatego że podczas walki, unosząc prawą nogę, przeciwnik i ja, analogicznie jeśli on to będzie robił, nie wiemy, czy będzie kopał na midla, czy na lowa, czy może jeszcze w inne miejsce. I tak naprawdę coś, co odróżni dobrego zawodnika od kogoś niewytrenowanego, będzie to, że będzie potrafił rozróżnić, czy będzie kopał poziom wyżej, poziom niżej i będzie potrafił się przed tym obronić. Więc jeśli chodzi o middle kicka, będzie to uderzenie, jak sama nazwa mówi, kierowane gdzieś w środek naszego przeciwnika. Najlepiej gdzieś w te miejsca. Powiedzmy, że będzie to ponad biodrem, tak żeby nie trafić w kość. A poniżej klatki piersiowej najlepiej w bok, na ostatnie żebra, które są bardzo czułe. I tutaj można na spokojnie te końcowe żebra, które nie są przytwierdzone do mostka, złamać. Najmocniejszy middle kick, jakiego możecie wymierzyć, będzie pod prawy łokieć naszego przeciwnika, mniej więcej w tą okolicę, przyłóż na chwilę trzeba, mniej więcej w tą okolicę i będzie to wbrew pozorom właśnie kopnięcie nie opadające, a raczej od dołu. Także dostanie nasz bardzo czuły narząd, wątroba, ból jest przyszywający, zazwyczaj taki, można powiedzieć, z opóźnionym zapłonem, że po kopnięciu jest jeszcze sekunda, może nawet trochę dłużej, że czuć tylko powiedzmy uderzenie tak, w ciało, ale później zaczyna się taki przeszywający ból, nie do wytrzymania. Mało który zawodnik potrafi go wytrzymać i nawet powiedzmy najwyższa półka światowa, można powiedzieć pierwsza liga, często widać, że po takim kopnięciu gość cofa się, słania się, aż w końcu jest koniec walki przez techniczny knockout. Tak jak w poprzedniej technice, kolano będzie naszym celownikiem i możemy zostawić bioder z tyłu. Ogólnie to musicie sobie wyobrazić, tak jakbyście chcieli przeciąć przeciwnika w poziomie, ewentualnie ścinać, tak? Więc kopnięcie nie może zatrzymać się tu i wrócić, tylko najlepiej tak, jeśli dochodzi, aby po prostu było obrotowe, tak? Przechodzi i w tym przypadku zadarłem palce do góry, zostawiając piętę z dołu i to technika typowo MMA. W kombacie czy w karate będziemy unosić piętę do góry, tak aby wchodzić w dół. I tak jak wcześniej, obracamy się na nodze podporowej i nasze kopnięcie musi wylądować mniej więcej tu. Tak w poprzednim przypadku najlepiej, aby nasz piszczel znalazł się w tamtej okolicy. I co najważniejsze, wchodzimy i trzeba szybko wracać nogą z tego względu, że middle kick niesie ze sobą takie zagrożenie, że nasz przeciwnik, jeśli skupimy się tylko na uderzeniu, czyli mocnym kopnięciu i nie wrócimy szybko nogą, może spokojnie sobie tą nogę przechwycić do dołu. Przechwyć cała. Tak, i wtedy ma tu już nad nami pełną kontrolę, można obalać, uderzać, tak. Jeśli chodzi o zawodników z top światowego, którzy middle kicka mają naprawdę bardzo dobrze opanowanego, możecie sobie zerknąć na walki Scotta Askama, ostatnia walka w KSW. Bardzo dużo osób gasił właśnie takimi low kickami markowanymi, że kolano było unoszone do góry, nie wiadomo czy będzie to high, czy ścinający low. Zazwyczaj było też to po ciosach, gdzie szły ciosy, gość zasłaniał górę, przesuwał swoje ręce w górę, odsłaniał totalnie żebra i brzuch i wtedy szedł taki, tak jak przed chwilą powiedziałem, taki low od dołu, w jego przypadku to było na wątrobę i zawsze opóźniony zapłon gościa gasił, tak? W przypadku mojego przeciwnika, stań w pozycji walki swojej, też było to spowodowane tym, że robił tak zwany przekrok, czyli chcąc uderzyć na drugą stronę, musiał bardzo szybko zamienić nogi, czyli zrobić przekrok, najlepiej tak, aby zbliżyć się do przeciwnika i z tylnej nogi uderzyć na wątrobę, tak? Więc jeszcze raz, pozycja walki, celuję na wątrobę, mogę zająć jakoś jego górę, tak? Czyli ciosy, przekrok i wątroba, tak? Jeśli chodzi o obronę przed midlem, pamiętajcie, że low kick i udo, w które będą szły kopnięcia, jest miejscem mniej narażonym na knockout, tak? Możemy przyjmować te ciosy, oczywiście będą one osłabiać nasze nogi, ale nie będzie to kopnięcie knockoutujące. Dużo ważniejszymi strefami, które należy bronić, jest głowa czy tułów, szczególnie pod prawym łokciem oczywiście, gdzie jest wątroba. Więc przy obronie pięść na jedną stronę, ręka na drugą stronę, oczywiście zamykamy się, więc czy idzie kopnięcie middle czy high kick,
Tu jesteśmy chronieni, możemy oczywiście przyjąć loa, ale umówmy się, że jest to mniejsze zło i też dosyć szybko możemy sobie przechodzić z jednej na drugą stronę, czy zmieniać nogi i przechodzić, tak że nawet ktoś będzie markował jedną stronę, będzie robił przekrok i przejdzie na drugą, spokojnie zdążymy się przed takim kopnięciem obronić. I jeśli chodzi o to kopnięcie w walce, obróć się sama. Tak, wchodzi sobie tutaj gdzieś na rękę. Jeśli oczywiście im bardziej rozbudowana masa mięśniowa, tym spokojnie możemy to sobie przyjmować. I nawet jeśli złapiemy to kopnięcie, zostaw teraz prostą rękę i dołóż tą drugą. I nawet jeśli przyjmiemy gdzieś na prostą rękę, nadal nie jest to uderzenie, które może nam wyrządzić jakąś krzywdę, chyba że ewentualnie złapiemy na prosty łokieć, także spowoduje to kopnięcie przeprost, ale ogólnie zostawiając rękę w dole, raczej zostawiamy ją w górze, wiadomo, chronić głowę, tak? Najgorzej oczywiście po ciosach podnieść gardę, rozłożyć ręce, także sobie tam spokojnie, czy od dołu, czy nawet ścinające kopnięcia będą wchodziły, tak? I teraz oczywiście parę ćwiczeń do przerobienia w domu. Najpierw pokażę Wam wersję, gdzie nie macie worka, totalnie niczego, w co możecie kopać, a następnie z partnerem, czy worek, czy ewentualnie coś na sali. Więc pierwsze ćwiczenie, kopiemy po prostu przycinając powietrze, ale będzie to polegało na tym głównie, żeby móc zatrzymać kopnięcie i wrócić do pozycji tak, żeby robić to na zmianę. Oczywiście kopnięcie obrotowe, pamiętamy o obracaniu się na nodze wykrocznej, podporowej, więc jedziemy tak. Pierwsze ćwiczenie, prawy, lewy, prawy i tak cały czas. Drugie ćwiczenie może być z partnerem, który wystawia się, my kopiemy, w tym samym czasie on utwardza swój brzuch. Oczywiście przez trening mięśni brzucha będzie on jeszcze twardszy i mocniejszy, ale przez takie utwardzanie i kopnięcia będzie mógł tych uderzeń przyjąć więcej, więc najpierw na jedną stronę i spokojnie sobie kopiemy. Ewentualnie może przerzucić się na drugą stronę, druga nóżka. Ewentualnie możemy to robić po przekroku, najpierw na jedną stronę i od razu przejdziesz na drugą. Pyk, wraca, przekrok, pyk. Spokojnie można przetrenować w domu czy na sali z kumplami z klubu. Przejdziemy sobie piętro wyżej, zrobiliśmy low kicka, zrobiliśmy midla, zrobimy sobie teraz higha, czyli kopnięcie na głowę. Myślę, że najbardziej nokautujące kopnięcie, jeśli chodzi o dwa poprzednie i teraz mamy trzecie. Nawet draśnięcie w szczękę, czy często gdzieś w głowę piętą palcami może powodować wytrącenie z równowagi i nasz błędnik zaczyna fiksować, zaczynamy tracić równowagę i często to jest tak naprawdę początek końca, czyli zachwianie równowagi przeciwnika, on zaczyna tańczyć, nogi zaczynają chodzić i ewentualnie gdzieś dobicie technikami ręcznymi, czy kończenie daje gdzieś niższymi technikami nożnymi. Mimo wszystko nie polecam tego kopnięcia gdzieś w walkach ulicznych, chyba że jesteście dobrze rozciągnięci. Ale jeśli czujecie niezbyt dużą mobilność bioder i stawów biodrowych, nie zarzucajcie nogi tak wysoko, bo może skończyć się to tym, że będziecie chcieli podnieść nogę, kopnąć, ta noga zostanie podcięta, wiadomo, mięśnie będą chciały wrócić do naturalnego stanu. I po prostu padniecie na ziemię i gość, który miał być ofiarą, stanie się w tym momencie zwycięski, tak? Więc na początek zadbajcie o rozciągnięcie, później zacznijcie trenować high kick. High kick będzie to, tak jak wspomniałem, uderzenie na głowę, szczękę, gdzieś powyżej linii gardy, która w pewnym momencie zacznie zjeżdżać, tak aby trafić gdzieś w przyczółki, od których zależna jest równowaga, tak? I tak. Jeśli chodzi o high kicka, oczywiście pierwszy wariant z nogi tylnej, zakrocznej, tak aby dobrze się napędzić. Tak, poprzednie techniki będą to techniki obrotowe, gdzie będziemy okręcać się na nodze wykrocznej, podporowej. I tak jak wcześniej, kolano jest celownikiem najważniejsze. Jedziemy z kolanem, tak aby weszło w pion i w linię naszego przeciwnika. Nie możemy kopać gdzieś tutaj przed nim, tak, a że po wyprostowaniu nogi tracimy w niej siłę. Tak samo jak wcześniej, kopnięcie musi być tak jakby przechodziło przez niego. Jeśli trafimy, ok. Jeśli nie trafimy, szybki obrót, tak. I jesteśmy znowu w pozycji, gdzie jesteśmy w pełni mobilni, tak. Oczywiście ktoś jest szybki i będzie polował na naszego high kicka, może w pewnym momencie zajść nas za plecy, ale tak naprawdę spójrzcie, jak wielki zasięg jest nogi w porównaniu do ręki. Praktycznie dwukrotnie przy high kicku, więc to jest technika bardzo opłacalna, szczególnie z wysokim przeciwnikiem, który ma duży zasięg i ciężko jest obchodzić te jego ręce, tak? No i samo uderzenie, high kick, tak?
Mam przed sobą przeciwnika, noga zakroczna, tak aby się rozpędzić. Uderzenie będzie obrotowe. Możemy wrzucić oczywiście na górę, możemy troszkę niżej celować, czy szczękę, jeśli uminiemy jego gardę i tutaj, czy gdzieś na górę, omijając linię barków. Czy wejdzie tak, czy zmienimy nogę, żeby kopnąć z nogi po przekroku, tak, na drugą stronę, przekrok. Spokojnie wchodzi. I druga opcja high kicka, pierwsza była kopana tak bardziej okrężnie, można powiedzieć, że bardziej z karate. Druga użytkowa, w sensie umiejętności zawodników powodują to, że wszystkie techniki trzeba udoskonalać i tworzą się pewne hybrydy, że będziemy mieli z taką do czynienia. Czyli high kick nieokrężny, tylko po podniesieniu kolana, kopany od dołu, tak żeby gdzieś trafił w szczękę, właśnie żeby przeciwnik stracił równowagę. I ma on w sobie jeszcze taki patent, że podnoszenie nogi w tej płaszczyźnie totalnie nie mówi naszemu przeciwnikowi, czy pójdzie middle, czy pójdzie po wyproście high, czy pójdzie low, czy ewentualnie nawet front, tak? Więc musi chronić i strefę przednią, i całą jedną lub drugą stronę, tak? A samo kopnięcie, tak przed chwilą pokazałem, nie wymaga ono nawet dużego skręcenia się na nodze podporowej. Wyrzucamy biodra na lewą stronę i tak jak cięciwa łuku. Najpierw będzie szło kolano w górę, tak żeby nasza sylwetka mogła się delikatnie odchylić, i na końcu wyprostowanie nogi z obciągniętymi palcami, ten high. I może od razu porównam Wam dwie rzeczy. W technikach kombatowych wszystkie takie kopnięcia, czy front, czy high, często podnosi się palce w górę, ale zwróćcie uwagę na to, że w karate często obciąga się palce, podwijając delikatnie ich czubki, co daje nam te kilka centymetrów zasięgu więcej, tak? W tym przypadku, walcząc z osobą, która jest dużo wyższa, zawsze fajnie zostawić obciągnięte palce, nawet niekoniecznie podwijać końcówki palców, po to, żeby delikatny ślizg nawet po brodzie wytrącił z równowagi. A samo kopnięcie, kolano w górę, jak najbliżej, i pięta pod pośladek, i napinamy cięciwe, wystrzeliwujemy. I pamiętajcie, żeby kopać sobie swobodnie high kicki na głowę, warto być też dobrze rozciągniętym. Dlatego wrzucimy Wam teraz dwa ćwiczenia rozciągające, które będziecie mogli sobie zrobić w domu. Jedno z partnerem, jedno bez partnera. Tak, żeby sobie spokojnie można było wrzucić tą nogę na głowę i żeby high kick był perfekcyjny. Najpierw z partnerem. Partner klęka czy tam kuca, wrzucamy nogę, trzymamy go. On wstaje, my mu mówimy, do którego momentu może się podnieść. Na przykład stop. I tak staramy się wytrzymać. Oczywiście jeśli jest to jeszcze dla nas mały zakres, podnieść się jeszcze. Tak. A później jeśli będzie już jego wzrost zbyt niski, może nawet dociągać rękę. Więc to jest pierwsze ćwiczenie. I drugie ćwiczenie rozciągające do high kicka, to już możecie sobie spokojnie wykonać w domu. Nie potrzebujecie maty, tak jak my tutaj mamy. Na panelach czy kafelkach spokojnie można to zrobić. Rozjeżdżamy nogi, tak aby mięśnie przywodziciele, te które tutaj widzicie, mogły się rozciągnąć. Tak aż oczywiście zejdziecie do samej ziemi, na ile pozwala Wasze rozciągnięcie. Jeśli będzie to dla Was zbyt mały zakres ruchu, możecie sobie dołożyć krzesło. I najważniejsze, żeby też zostać w tej pozycji dłużej niż minutę. Możecie też ćwiczyć tak, żeby zostawać w tej pozycji jak najdłużej. Więc możecie sobie usiąść na podłodze i w międzyczasie pograć na playu, poczytać książkę czy poskrolować Facebooka.